Mogę wam powiedzieć historię taką, która mi się zdarzyła ostatnio, a propos komponowania. Ja bardzo mocno mam tak, że napiszę utwór, jakby z pisaniem utworu u mnie jest bardzo mocne wyobrażenie. Miejsca, świata w ogóle czasami całego. Bo ja nie umiem w coś wejść, jak nie mam całej... Jakby ja wchodzę zawsze, po prostu otwieram drzwi i tam włażę. Każdy utwór. Dlatego tak często mam na próbach, że coś tam mi nie pasuje albo rozstawiam po kątach, bo jestem tak bardzo w tej przestrzeni, że często mi trudno z niej wyjść i się otworzyć na nowe, co też nie jest dobre, bo jak wchodzą kolejni goście i tam sobie wstawiają każdy fotel albo gościu sobie hamak powiesi, to też jest ciekawe, więc to jest też po prostu jakieś piętno bycia samemu jako pianista, ale powiem wam, miałam taką wielką chęć ostatnio pisząc utwory na nową płytę naszą z Dobrawą, żeby napisać utwór, który byłby odzwierciedleniem takiego stanu, jak patrzysz na wodę, na przykład na morze albo na jezioro, jest przepiękny, gorący dzień i słońce, wydaje mi się, że to jest takie bardziej popołudniowe, słońce pada na tą wodę i się tak mieni. I odzwierciedlić muzyką ten stan, bo dla mnie jest to jakaś taka coś tak pięknego i też tak jakoś relaksującego i sobie wyobrażam, że patrzę na tą wodę albo nawet się unoszę na tej wodzie i chciałam dojść, żeby muzyka potrafiła w jakimś sensie to odzwierciedlić, bo wydawało mi się, że to tak ulotne, że muzyka bardzo trudno, żeby odzwierciedliła to, bo wydawała mi się już bardziej fizyczna niż to wyobrażenie. No i nie szło. Totalnie nie szło. Jakby miałam jakiś taki pierwszy motyw, który wydawało mi się, że jest bliski, ale potem, żeby rozwinąć tą całą kompozycję jakby zupełnie to nie szło i byłam z tego totalnie niezadowolona. Zaczynam grać i mówię, po prostu graj, co ci przyjdzie do głowy. I ona zaczęła coś tam próbować, jakoś to było dziwne, gramy i nagle ona zaczęła robić taki dźwięk, który jest bardzo mało wiolonczelowy, czyli gdzieś tam jest pewnie w jakimś innym momencie gryfu czy tak dalej. Nagrywałyśmy te próby rzeczywiście, ale próbowałyśmy od razu na mikrofonach i od razu te wszystkie nasze rzeczy przetwarzałyśmy też dosyć mocno. Spojrzałyśmy na siebie, bo zabrzmiało to jak właśnie ocierający się brzuchem o dno wieloryb. Czyli coś jakieś niesamowicie wielkie zwierzę, którego jakby odgłosy trudno sobie nawet wyobrazić, ale olśniło nas, że to nie jest spojrzenie na wodę od góry, tylko to jest spojrzenie na wodę od dołu i po prostu migocenie tego światła. Nie wiem, to było tak wyzwalające w jakimś sensie też dlatego, że jakie nam barykady nasza wyobraźnia też stawia jako człowiek, nie? Że jakby patrzę na świat tylko jako oczami człowieka, a tutaj jakieś takie zupełnie z daleka skojarzenie dało możliwość spojrzenia jako inna postać, tak? Że ty jesteś tym wielorybem, jakimś takim wielkim czymś i po prostu patrzysz na tą wodę z drugiej strony. Nie wiem, to jest taka historia, która nam się bardzo też spodobała i potem oczywiście w całej produkcji tego utworu zupełnie poszłyśmy tym tropem i wydaje mi się, że się udało to uzyskać, ale wiecie, sobie pomyślałam, i to, co zaczęłam robić, jakby też nie było z myślą, że ja teraz coś zacznę robić, tylko po prostu robiłam sobie po godzinach to, co sama lubię, no, czyli taką małą, cichą muzyczkę, no i tyle, że to było błędem, a jednocześnie było jakąś twoją tożsamością.